Przez ostatnie 12 miesięcy inwestorzy nie mogli narzekać na brak emocji. Były rekordy amerykańskich indeksów, boom związany ze sztuczną inteligencją, rajd na złocie i srebrze, czy nowa wojna na Bliskim Wschodzie. Ja, niezależnie od tego, co działo się na rynkach, każdego miesiąca inwestowałem kolejne 800 zł w ramach portfela 800. Dzisiaj sprawdzimy, jak wygląda ten projekt po pełnym roku inwestowania. Pokażę wyniki każdej części portfela, omówimy pierwsze dywidendy i odpowiemy na pytanie, czy inwestowanie małych kwot rzeczywiście ma sens? Nie zapomnij dać suba i zaczynamy. Minął dokładnie rok od momentu rozpoczęcia tego projektu. Przez ostatnich 12 miesięcy wpłaciłem do portfela łącznie 9600 zł, inwestując regularnie po 800 zł miesięcznie. Bez przerw, bez przyspieszania zakupów podczas spadków i bez wstrzymywania wpłat podczas wzrostów. Moja czasowo ważona stopa zwrotu to aż 19%. Z kolei prosta stopa zwrotu to 7,7%. Za chwilę zobaczycie wszystkie klasy aktywów oraz ich indywidualne wyniki, ale już teraz mogę powiedzieć jedno. Po roku inwestowania można zacząć oceniać nie tylko rezultat, ale również sam proces. 12 miesięcy to wciąż bardzo krótki okres z perspektywy inwestowania. Nie wyciągałbym jeszcze daleko idących wniosków dotyczących skuteczności strategii. To jednak wystarczająco długo, aby sprawdzić, czy założenia portfela sprawdzają się w praktyce i czy rzeczywiście jestem w stanie utrzymać dyscyplinę niezależnie od tego, co dzieje się na rynku. Jeżeli trafiliście na ten materiał po raz pierwszy, potrzebujecie krótkiego kontekstu. Portfel 800 Plus to projekt, w którym co miesiąc inwestuję 800 zł z myślą o bardzo długim horyzoncie czasowym. Docelowo środki zgromadzone w tym portfelu mają zostać przekazane mojej córce, kiedy osiągnie pełnoletność. Od początku zależało mi na stworzeniu portfela, który będzie możliwy do prowadzenia w normalnym życiu, w realiach pracy zawodowej, obowiązków rodzinnych i ograniczonego czasu, bez codziennego analizowania wykresów i bez reagowania na każdą informację z rynku. Podstawą strategii jest prosty podział ról pomiędzy aktywa. Połowę portfela stanowią obligacje skarbowe EDO kupowane w ramach IKE obligacje. Ich zadaniem jest stabilizacja całej konstrukcji oraz ochrona części kapitału przed inflacją. 37,5% trafia do ETF-u na indeks S&P 500, który daje ekspozycję na największe amerykańskie przedsiębiorstwa. Pozostałe 12,5% przeznaczam na zakup akcji indywidualnych spółek dywidendowych. Mój cel to zachowanie równowagi pomiędzy wzrostem, bezpieczeństwem i możliwością generowania dodatkowego dochodu w przyszłości. Połowa całego portfela znajduje się w obligacjach 10-letnich indeksowanych inflacją. Ich rola od początku była bardzo prosta. Nie mają konkurować z akcjami podczas hossy, nie mają generować spektakularnych wyników ani przyciągać uwagi wysoką zmiennością. Mają po prostu stabilnie pracować i chronić część kapitału. Po roku inwestowania wartość części obligacyjnej wynosi obecnie 4931 zł, a stopa zwrotu to 2,75%. Nie są to liczby, które robią największe wrażenie w całym portfelu, ale dokładnie taki był plan. W czasach, gdy inwestorzy często skupiają się wyłącznie na potencjale wzrostu, łatwo zapomnieć, że równie ważne jest ograniczanie ryzyka. Obligacje pełnią właśnie taką funkcję. W momencie, gdy akcje przechodzą przez większą korektę, ta część portfela zachowuje się znacznie stabilniej i ogranicza skalę wahań całej konstrukcji. Dodatkową zaletą jest fakt, że kupuję je przez konto IKE obligacje. Oznacza to, że przy spełnieniu ustawowych warunków zyski z tej części portfela nie będą objęte podatkiem Belki. W perspektywie kilkunastu lat będzie oznaczać to bardzo wymierne korzyści. Ten portfel ma charakter nie tylko inwestycyjny, ale również edukacyjny i dlatego tak dużą jego część stanowią obligacje. W momencie, gdy jedynie kilka procent Polaków aktywnie inwestuje na rynkach kapitałowych, obligacje są instrumentem najbardziej zrozumiałym i bezpiecznym i jak widać przynoszącym zyski. Drugim filarem portfela pozostaje ETF na indeks S&P 500. To właśnie ta część daje mi udział w wynikach największych amerykańskich przedsiębiorstw. W ostatnich miesiącach dużo mówiło się o sztucznej inteligencji, rekordowych wynikach części spółek technologicznych oraz rosnącej dominacji największych firm świata. Kupując ETF, nie muszę jednak zastanawiać się, która konkretna spółka okaże się zwycięzcą kolejnej dekady. Czy będzie to Nvidia, a może jej konkurencja, lub spółki przymierzające się do wejścia na giełdę, takie jak Anthropic czy OpenAI. Ja śpię spokojnie, bo kupuję cały rynek. Aktualna wartość tej części portfela wynosi 4040 zł, a stopa zwrotu osiągnęła 12,5%. To najbardziej dynamiczna część całej konstrukcji. W krótkim terminie jest również najbardziej podatna na wahania nastrojów inwestorów. Jednak właśnie tutaj upatruję głównego źródła wzrostu kapitału w długim okresie. Dodatkowo ten konkretny ETF jest bardzo tani, posiada fizyczną replikację i automatycznie reinwestuje dywidendy.
Dzięki temu nie muszę podejmować żadnych dodatkowych decyzji. Cały proces odbywa się automatycznie. Przez ostatni rok budowałem portfel złożony z dużych, solidnych graczy w swoich branżach. Od lat, jeśli nie dekad, wypłacających dywidendy. Stąd w portfelu Neuka, Kruk czy Dom Development. Chciałem mieć też ekspozycję na polskie spółki technologiczne, przed którymi są dobre perspektywy, a dla inwestora wyższe stopy zwrotu. Dlatego decyzja o zakupie Cyberfolks i XTB. Ostatnie 3 miesiące poświęciłem na budowę pozycji na firmie Benefit Systems. To spółka, którą większość osób kojarzy przede wszystkim z programem Multisport. Działalność firmy jest dziś jednak znacznie szersza. Benefit rozwija platformy benefitów pracowniczych, a do tego prowadzi ekspansję zagraniczną. W 2025 roku przejął grupę turecką, która zarządza siecią ponad 120 klubów fitness. Była to największa inwestycja w historii firmy. W tym roku planuje otwarcie tam ponad 30 nowych lokalizacji. Benefit Systems korzysta z długoterminowego trendu, który moim zdaniem będzie obecny jeszcze przez wiele lat. Coraz większa liczba osób zwraca uwagę na zdrowie, aktywność fizyczną oraz profilaktykę zdrowotną. Z kolei firmy coraz częściej wykorzystują benefity pozapłacowe do przyciągania i utrzymywania pracowników. Ostatnie wyniki finansowe pokazują również, że spółka nadal rozwija się bardzo dynamicznie. W pierwszym kwartale 2026 roku Benefit Systems osiągnął 230 milionów złotych zysku netto wobec 56 milionów złotych rok wcześniej. Oznacza to wzrost o ponad 300% rok do roku i wynik wyraźnie lepszy od oczekiwań analityków. Przychody wzrosły o 45% do prawie 1,4 miliarda złotych, a liczba kart sportowych w Polsce zwiększyła się do ponad 1 870 000. Zarząd zakłada dalszy wzrost liczby użytkowników zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Spółka planuje kolejne otwarcia klubów fitness i rozwój działalności poza krajem. Oczywiście nie oznacza to, że kurs akcji będzie rósł w linii prostej, ale pokazuje, że za inwestycją stoją konkretne wyniki operacyjne, a nie wyłącznie oczekiwania inwestorów. Dodatkowo Benefit Systems ma ambicje bycia spółką dywidendową. Dywidenda w tym roku to 100 zł na akcję. Oczywiście zakup pojedynczych spółek zawsze wiąże się z większym ryzykiem niż inwestowanie przez ETF-y, dlatego udział tej części portfela pozostaje ograniczony. Nawet gdybym popełnił błąd w ocenie konkretnej firmy, nie wpłynie to znacząco na wyniki całego portfela. Aktualna wartość segmentu akcji indywidualnych wynosi obecnie 1353 zł, a stopa zwrotu to 12,9%. Spójrzmy teraz na cały portfel jako całość. Jego aktualna wartość wynosi 10 330 zł przy wpłatach na poziomie 9600 zł. Na wykresie możecie zobaczyć porównanie do wybranych benchmarków, takich jak S&P 500, DAX czy WIG20. Nie traktuję tego porównania jako bezpośredniej rywalizacji. Znacznie bardziej interesuje mnie to, czy portfel realizuje cele, które postawiłem przed nim na początku. Ale na pierwszy rzut oka widać, że mój portfel po roku radzi sobie znacznie lepiej od indeksu niemieckiego oraz jest porównywalny z indeksem 500 największych firm amerykańskich. Polska giełda w ostatnich latach dała inwestorom sporo zarobić, ale ja trzymam się swojej strategii i nie traktuję różnicy między WIG20 a moim portfelem jako porażki, bo sam korzystam na wzroście giełdy warszawskiej. W zeszłym roku otrzymałem również swoją pierwszą dywidendę, a w tym oczekuję kolejnych wypłat. W 2026 roku na konto wpłynęły już dywidendy od Kruka i LPP, a 24 czerwca oczekuję zasilenia konta od XTB. Łączne dywidendy to 16 zł. Kwoty są oczywiście jeszcze niewielkie, ale portfel zaczyna generować własne przepływy pieniężne. Traktuję je jako dodatkowy bonus wynikający z posiadania dobrej jakości przedsiębiorstw, który będę reinwestował. Po 12 miesiącach mogę powiedzieć, że ten projekt nauczył mnie kilku rzeczy. Po pierwsze, regularność jest znacznie ważniejsza niż idealny moment zakupu. Przez ostatni rok nie brakowało powodów do czekania. Wojny, korekty, obawy o gospodarkę czy wysokie wyceny spółek technologicznych pojawiały się regularnie. Gdybym próbował znaleźć idealny moment wejścia, prawdopodobnie nadal siedziałbym na gotówce i bez decyzji. Po drugie, pierwsze efekty pojawiają się wolniej niż większość osób oczekuje. W mediach społecznościowych często widzimy spektakularne historie o szybkich zyskach. W rzeczywistości budowanie majątku wygląda znacznie mniej widowiskowo. To proces składający się z wielu małych decyzji podejmowanych miesiąc po miesiącu. Po trzecie, małe kwoty naprawdę mają znaczenie. Bardzo często słyszę argument, że inwestowanie kilkuset złotych miesięcznie nie ma sensu, bo nie da się w ten sposób zbudować dużego majątku. Być może, jeśli większość osób patrzy wyłącznie na pojedynczą wpłatę.
800 zł samo w sobie nie wygląda imponująco, ale mój plan nie polega na jednej wpłacie, tylko na regularnych zasileniach portfela. I jestem w stanie cierpliwie czekać, aż efekty kuli śnieżnej i procentu składanego dadzą o sobie znać. I wreszcie po czwarte, największą wartością tego projektu nie jest stopa zwrotu, ale budowanie nawyku oszczędzania i inwestowania. Jeżeli ktoś nauczy się inwestować 800 zł miesięcznie przez rok, znacznie łatwiej będzie mu robić to przez 5, 10 czy 15 lat. To właśnie ten nawyk, a nie pojedyncza udana inwestycja, odpowiada za większość długoterminowych sukcesów finansowych. Z perspektywy czasu dochodzę również do jeszcze jednego wniosku. Portfel 800 Plus jest dla mnie nie tylko eksperymentem inwestycyjnym i edukacyjnym. To również przypomnienie, że skuteczne inwestowanie nie musi być skomplikowane. Nie trzeba posiadać dziesiątek spółek, śledzić rynku przez kilka godzin dziennie, ani reagować na każdą wiadomość z gospodarki. Czasami wystarczy prosty plan i konsekwentne jego realizowanie. Po 12 miesiącach nie widzę powodów, aby zmieniać założenia tego projektu. Będę dalej inwestował kolejne 800 zł miesięcznie, utrzymując te same proporcje pomiędzy poszczególnymi aktywami. Dajcie znać w komentarzu, czy inwestowanie 800 zł miesięcznie według Was ma sens. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.